Cześć wszystkim. W tym wideo chciałbym udowodnić, że State of Survival jest grą, w którą można grać całkowicie wszędzie. Tworząc ten poradnik, najlepszy sprzęt burzy dla bohaterów piechoty w State of Survival znajdują się właśnie na siłowni, więc odgłosy, które tutaj słyszycie, pochodzą od rowerka spinningowego. Ale wróćmy do głównego tematu naszego wideo, czyli konkretnego poradnika na sprzęt burzy. Czyli jak stworzyć specjalny zestaw, który znacząco wpływa na skuteczność naszych bohaterów piechoty. Dobrze dobrany sprzęt potrafi przesądzić o zwycięstwie w bitwie, dlatego warto wiedzieć, co i kiedy używać. W dzisiejszym poradniku chciałbym się skupić na 3 zestawach idealnych dla bohaterów piechoty, którzy są naszym murem ochronnym i pierwszą linią obrony. Po pierwsze będzie to Rejuvenating Spring, czyli ożywiająca wiosna. Po drugie będzie to Salvation, zwłaszcza pod styl Resilience. Oraz po trzecie będzie to Healing Bastion. Każdy z nich spełnia inne zadanie. Leczenie, odporność na efekty kontroli czy ochrona przed atakami z powietrza. A więc sprawdźmy, który najlepiej pasuje do Twojej strategii. Zacznijmy od Rejuvenating Spring. Można to przetłumaczyć na regenerację zdrowia w ogniu walki. Ten zestaw to doskonały wybór dla graczy, którzy stawiają na trwałość i utrzymywanie się w walce jak najdłużej. Rejuvenating Spring, jak już wspomniałem, odpowiada za regenerację punktów zdrowia żołnierzy piechoty podczas bitwy, ale nie tylko piechoty. Kiedy stosować ten sprzęt burzy? Na pewno w długich starciach. Mamy je w rajdzie na rezerwuar, walkę o stolicę czy obronę naszej bazy. Ten sprzęt burzy należy nosić na bohaterach piechoty, kiedy zależy nam na maksymalnej przeżywalności i stabilnym froncie, czyli tej pierwszej linii obrony. Jakie niesie z sobą korzyści? Regeneruje zdrowie naszym jednostkom piechoty przez cały czas trwania walki. Świetnie współpracuje z bohaterami każdego stylu: Berserker, Kontrola i Resilience. Obecnie po wejściu sprzętu burzy generacji S2 sprzęt G3 oraz S1 bardzo spadł na wartości, przez co cały zestaw, zarówno sprzęt służący do ataku, jak i ten służący do obrony, na poziomie 3 albo 4 można kupić już za 4000 tokenów. Oczywiście efekt leczenia rośnie wraz z ulepszeniami naszego sprzętu, aż do 20% na 4 poziomie. Jeszcze do tego sprzętu burzy mam przygotowaną taką wskazówkę. Jeżeli chcielibyście, aby efekt leczenia był bardziej widoczny, można założyć ten sprzęt burzy również na bohaterze formacji jeźdźców. Przejdźmy teraz do Salvation. To jest mój ulubiony sprzęt burzy dla stylu Resilience, ponieważ nie dość, że leczy, to zdejmuje efekty stylu kontroli. Salvation to świetny wybór, jeżeli chcesz mieć odporną piechotę, która nie tylko się leczy, ale także usuwa efekty kontroli, takie jak podpalenie, ogłuszenie, uciszenie czy krwawienie. Kiedy stosować ten sprzęt burzy? Na pewno kiedy przeciwnik często używa stylu kontroli i jest to jego pierwszy marsz. Na pewno w PvP na wyższym poziomie, gdzie dominują gracze i bohaterowie właśnie z umiejętnościami kontroli. Jakie są korzyści z tego sprzętu burzy? Na pewno leczenie jednostek, no i po drugie to, co wspomniałem, usuwanie negatywnych efektów. To jest świetny wybór na starcia z silnymi graczami. Kompletny, pełen zestaw Salvation jest obecnie dosyć trudny do zdobycia i rzadko pojawia się na rynku sprzętu burzy. A jak już się pojawia, no to ma już swoją cenę, więc polecam szczególnie tym, którzy mogą sobie pozwolić na wyższy wydatek niż w przypadku zakupu kompletu Rejuvenating Spring. I tutaj też mam przygotowaną wskazówkę. Jeżeli masz problem z częstym paraliżem armii, uciszaniem, podpalaniem i krwawieniem, to oprócz tego zestawu Salvation dobrą opcją jest sprzęt burzy z umiejętnością Peerless Power, która działa troszeczkę słabiej niż Salvation, ponieważ usuwa tylko efekt kontroli polegającym na uciszeniu naszych bohaterów. Ostatnim sprzętem burzy, który chciałbym Wam przedstawić, jest Healing Bastion.
daje nam obronę przed lotnictwem i behemotami. Czyli jeżeli przeciwnik opiera swoją moc na samolotach i behemotach, no to ten zestaw sprawi, że twoja piechota nie rozpadnie się w kilka sekund. Healing Bastion ogranicza obrażenia zadawane przez rywala przez ataki z powietrza i przez behemoty. W raporcie bitewnym ta umiejętność będzie pojawiała się jako jednostki uleczone albo obronione. Jest to przydatne zwłaszcza wtedy, kiedy armia rywala ma silne lotnictwo i wygrywa duel powietrzny. Jest to świetne rozwiązanie w defensywie, zwłaszcza w obronie stolicy albo walkach State vs State. Korzyści z tego sprzętu burzy są dwie. Po pierwsze, redukuje obrażenia od samolotów i behemotów, co już wspomniałem. Po drugie, umożliwia twojej piechocie dłuższe trwanie przy dużym bombardowaniu, wielkich atakach. A jak wiadomo, im dłużej piechota stoi w walce, tym dłużej łowcy mają okazję atakować rywala. Warto mieć co najmniej jedną część Healing Bastion, aczkolwiek używanie dwóch części ofensywnej i defensywnej oczywiście działa lepiej. Można również mieszać Healing Bastion z Rejuvenating Spring albo z Salvation, ponieważ bardzo dobrze się uzupełniają. Ten zestaw szczególnie sprawdza się w obronie przed silnymi graczami. Na koniec tego wideo chciałbym przypomnieć, że dobrze dobrany sprzęt to podstawa skutecznego marszu. Ale sam sprzęt burzy nie wygra bitwy. Kluczowe jest też dobranie właściwych bohaterów i odpowiednia formacja. Jeżeli chciałbyś kolejny poradnik dotyczący sprzętu burzy dla jeźdźców albo łowców, napisz w komentarzu, chętnie to przygotuję. A tymczasem do zobaczenia na polu bitwy albo na siłowni. Cześć!